Dzień dobry Państwu. Znajdujemy się na Zamku Królewskim w Warszawie na wystawie poświęconej wspaniałemu i niezmiernie ciekawemu tematowi, jakim jest opera Władysława IV, króla z dynastii Wazów. Będę miała przyjemność opowiedzieć Państwu o jednym libretcie, opery, która była wystawiana na dworze Władysława IV, o dramacie, historii, jakbyśmy tego nie przetłumaczyli, świętej Cecylii. Włoski tytuł to jest La Santa Cecilia. Mam przyjemność być tłumaczką tego utworu na język polski w ramach projektu, który prowadziła z wielką naprawdę miłością i zaangażowaniem pani profesor Barbara Przybyszewska-Jarmińska z Polskiej Akademii Nauk, z Instytutu Sztuki. Tutaj jest właśnie ta książka, którą udało się nam wspólnymi siłami, ale przede wszystkim dzięki pani profesor i pracownikom właśnie jej instytucji przygotować. Przyjemność polega na tym, że utwór ten, chociaż jest dosyć poważny w swojej wymowie, ponieważ opowiada o męczeństwie i śmierci świętej Cecylii, został przygotowany i napisany na okoliczność zaślubin Władysława IV i Cecylii Renaty, jego małżonki przyszłej. Święta Cecylia, którą Państwo widzicie na pierwszym tutaj slajdzie, została namalowana przez Simona Włeta i pokazuje właśnie Cecylię w takiej pozie, do której wszyscy się przyzwyczailiśmy i która była powszechna w zasadzie w takiej ikonosferze, do której nawiązywali również twórcy tego libretta i tej opery, czyli święta Cecylia przy pozytywie, przy organach, przy klawikordzie, przy każdym razie instrumencie, który był instrumentem klawiszowym, intonująca pieśń, intonująca hymn pochwalny. Święta Cecylia, która była rzymską męczennicą, została patronką muzyki, nie przypadkiem. Rzeczywiście w jej życiorys, który przetrwał w Złotej Legendzie w sposób najbardziej wyrazisty, kwestia muzyczna była bardzo istotna. Jej śpiew ku chwale Pana, jej wspólne muzykowanie z aniołami przewijało się w różnego rodzaju wersjach tego żywotu. Co wydarzyło się takiego około roku 1599, 1600 możemy powiedzieć, czyli na przełomie wieków, że rozpoczęto pracę właśnie w bazylice jej poświęconej? Myślę, że związane to było właśnie z rozwojem muzyki na dworach. Otóż w roku 599 kardynał Paulo Emilio Sfondrati, który był bratankiem papieża Grzegorza XIV, przeprowadzał remont kościoła, który właśnie był poświęcony świętej, a według tradycji w II wieku tam właśnie mieścił się jej dom, ponieważ święta Cecylia była Rzymianką i zamieszkiwała właśnie na Zatybrzu. Ten kościół dzisiaj nosi miano Santa Cecilia in Trastevere, bazylika dokładnie, czyli kościół o wyższej randze, kościół o randze bazyliki. Bazylika di Santa Cecilia in Trastevere. Jest to niezmiernie piękny, nieduży, ale naprawdę pełen wspaniałych obrazów kościółek, który okazuje nam różne aspekty jej życiorysu. Wracając jednak do tematu tutaj naszego warszawskiego zamkowego, widzicie Państwo tutaj właśnie portrety bohaterów tych zaślubin, czyli młodej pary, Władysława, który jest przedstawiony w stroju rotmistrza chorągwi husarskiej. Jest to młody Władysław. Specjalnie dla Państwa na okazję zaślubin wybrałam ten właśnie portret. Był trochę starszy i trochę bardziej postawny, jak sądzimy z portretów już wtedy, które przedstawiają go w późniejszych latach. Niemniej o młodej parze dobrze jest myśleć jako o ludziach młodych. I Cecylia Renata, która jako Habsburżanka tyle miała urody do dyspozycji, ile natura jej dała, ale była młoda w chwili sporządzania tej miniatury, której malarza nie znamy. Oba portrety nie są pewnej atrybucji. Jeden powstał Władysława po roku 624, natomiast portret miniaturowy Cecylii Renaty po roku 630. Widzimy tutaj dwoje młodych ludzi, którzy chciał nie chciał mają w swoich rękach losy
świata, jeśli nawet nie całego, to dużej jego części, dlatego że od tego, czy będą mieli potomków, czy ich mariaż będzie przebiegał w dobrym zdrowiu i harmonii, będą zależały losy całych dynastii. No jak wiemy, fakt braku potomków męskich, którzy by przeżyli do wieku dorosłego, potrafił zakończyć niejedną historię i tak niestety stało się również w wypadku wazów. Natomiast my nawiązujemy do momentu, który jest jeszcze bardzo szczęśliwy i rokujący, to znaczy do chwili zaślubin. Widzimy tutaj na portrecie, niestety trochę późnym, bo pochodzącym z przełomu XVIII i XIX wieku, Lucio Tonacciego, który namalował Virgilio Pucitellego. Pucitelli był śpiewakiem, kastratem, muzykiem, który został zatrudniony przez Władysława Wazę na dworze na Zamku Królewskim, ale nie tylko w Polsce był aktywny, czyli również w Wielkim Księstwie Litewskim. Jest to również postać ważna dla Litwinów, ponieważ stworzył szczególny teatr. Stał się, oprócz tego, że śpiewał na samym początku, bliskim, można powiedzieć, współpracownikiem króla, jego dworzaninem, jego zaufanym, został zaliczony w grono sekretarzy, także można powiedzieć, że to była bardzo szybka i wysoka kariera. Bycie dworzaninem, bycie sekretarzem łączyło się oczywiście z wysokimi apanażami, natomiast Pucitelli, jak się okazało, miał jeszcze jeden talent ukryty, oprócz na pewno doskonałych umiejętności organizacyjnych, to znaczy potrafił pisać wierszem. Różnie są oceniane jego teksty poetyckie, jeśli chodzi o tak zwany poziom literacki. Rzeczywiście długo się nad nimi pochylałam i rzeczywiście wiązały się z tym liczne trudności. Natomiast myślę, że opinie, jako byłyby to teksty wtórne, bardzo słabe literacko, odtwórcze i nieciekawe, możemy odłożyć jako już nieobowiązujące. I oczywiście ze wszystkimi defektami tych tekstów myślę, że Pucitelli miał talent literacki, potrafił z pewnością ładnie i zgrabnie rymować w języku włoskim i chociaż cały tekst można uznać za nierówny, 3200 wersów to naprawdę długa praca, szczególnie, że pisany był w krótkim przecież czasie, to jednak są fragmenty bardzo piękne, o których będę chciała Państwu dzisiaj powiedzieć i na które będę chciała zwrócić Państwa uwagę. Na następnych slajdach widzimy właśnie tutaj w kolejności, niechże sobie przypomnę, wydane w Warszawie dwa bardzo ważne teksty drukowane, dzięki którym w ogóle znamy dużo historii i wiemy coś na temat tego wystawienia. Jednym jest libretto, to jest La Santa Cecilia Drama Musicale, a drugim jest summariusz, historia o świętej Cecylii. Cóż, wielu panów polskich, wielu dworzan, którzy byli przecież często Włochami, wielu duchownych, wielu gości, którzy przyjechali na zaślubiny w roku 1637, znało doskonale język włoski, tak jak zresztą Państwo młodzi. Dla nich ten tekst był w naturalny sposób zrozumiały. Natomiast chodziło o to, żeby przybliżyć historię, tak jak robi się to dzisiaj w teatrach operowych na całym świecie, dla osób nieznających, nierozumiejących libretta języka włoskiego, powiedzmy główny przebieg zdarzeń i w tym celu właśnie stworzono summariusz. Summariusz ma w sobie jeszcze te wartościowe informacje, że opowiada więcej jeszcze niż didaskalia. Na ten temat też bardzo ciekawa i ważna grupa tekstów literackich powstała, do których Państwa odwołuję. Zachęcam, żebyście Państwo zechcieli do nich zajrzeć w razie potrzeby. Są to analizy, które są bardzo starannie robione przez badaczy i historyków, bo przecież nie mamy fotografii z tych wydarzeń, nie wiemy, jak one tak naprawdę wyglądały, nie wiemy, w jakich kolorach były kostiumy, nie wiemy, jak przedstawiały się dekoracje, ponieważ do tej właśnie konkretnej sztuki zachował się tylko tekst literacki. Nie mamy muzyki i nie mamy niestety również rycin, jak to było w wypadku kilku innych oper, czy też drama i muzyka.
zwiąc te wydarzenia bardziej poprawnym terminem. I dzięki temu mogliśmy sobie wyobrazić, jak one wyglądały. My musimy odtwarzać to, co mogło się dziać na scenie na podstawie didaskaliów. Na szczęście właśnie w tym drama, które zostało opublikowane, uwaga, w Warszawie w 1637 roku, niedługo po uroczystości, nie znamy dziennej daty dokładnej, natomiast rok się zachował. Dzięki tym opisom możemy bardzo dużo szczegółów poznać. Możemy się dowiedzieć dzięki temu, jak duże, jak ważne, jak istotne było to przedstawienie, z jak wielkim rozmachem zrobione. Zachęcam Państwa do tego, żebyśmy spróbowali teraz wspólnie przybliżyć sobie treść tego wydarzenia. Mamy również w tym samym czasie balet, o którym tylko wspomnę, żeby powiedzieć, że opera nie była jedynym przedstawieniem, którym uczczono zaślubiny. To były miesiące wydarzeń artystyczno-politycznych przecież, w trakcie których odbywały się różne wydarzenia. Pucitelli był autorem wielu libret na temat wielu postaci mitologicznych i wydarzeń, które były na tyle ciekawe, że król zechciał przytaknąć, wyrazić zgodę, by stały się właśnie tematem oper. I baletów. Jednym z baletów, o którym chciałam tylko wspomnieć en passant, był właśnie balet również przygotowany na okoliczność zaślubin, który nazywał się La prigionia d'amore, czyli więzienie miłości. Ale o tym balecie opowiemy sobie przy innej okazji. Teatr w tamtym czasie wyglądał zupełnie inaczej niż wyobrażamy sobie to dzisiaj. Tutaj mamy, niestety jest to również dosyć późna ilustracja, natomiast mamy przedstawienie Teatru Farnese. Tutaj próbuję sobie przypomnieć rok, ale zniknął mi, przepraszam Państwa. Jest to w każdym razie jeden z najważniejszych teatrów epoki, jeden z najwspanialszych, największych. Możecie Państwo zobaczyć, że ta struktura między widownią, sceną wygląda naprawdę trochę inaczej niż przywykliśmy wychowanie już w teatrach, które powstały, rozwinęły się, zostały rozbudowane w wieku XIX. Natomiast jak wyglądał Teatr Dworski w Zamku Królewskim w Warszawie, jak wyglądał Teatr Dworski w innych siedzibach królewskich, jak na przykład w Wilnie, nie wiemy tego do końca. Możemy sobie tylko to wyobrażać, możemy próbować to odtwarzać i rzeczywiście są bardzo poważne też prace badaczy, którzy na ten temat dużo napisali. W pewnych wypadkach jest to tylko kwestia interpretacji, pewnych kwestii nie jesteśmy na chwilę obecną przy tym stanie badań rozstrzygnąć. Natomiast rzeczywiście wystawa, na której się w tej chwili znajdujemy, zawiera na przykład bardzo ciekawą rekonstrukcję budynku teatralnego i próbę wizualizacji tego, jak scena, jak postaci przebywające na widowni mogły w tym czasie wyglądać. Wracając do Świętej Cecylii, tutaj jest obraz, który również mamy na wystawie. Wydaje mi się on niezmiernie ciekawy. Jest to portret przypisywany Carlo Selitto, który wydaje się, że przedstawia śpiewaczkę Adriannę Basile Baroni jako świętą Cecylię. Jest to ten właśnie sposób przedstawienia, o którym mówiliśmy na samym początku, czyli pięknie ubrana, arystokratyczna, młoda dama, którą przecież była właśnie Cecylia Rzymianka, pozuje przy pozytywie. Jednak inna jest jej postawa. Jest ona przecież dumną ze swojego wspaniałego głosu śpiewaczką. Trzyma więc w ręku księgę z nutami, intonuje palcem delikatnie dźwięk, być może żeby zestroić się z muzyką, ale ma bardzo specyficzny wyraz twarzy. Jest on niezmiernie zagadkowy i muszę powiedzieć, że nie znalazłam odpowiedzi na temat tego, dlaczego jest ona tak zdegustowana, zniesmaczona, niezadowolona, czy też skoncentrowana. Trudno mi jednoznacznie ocenić afekty, czyli uczucia, jakie malarz pragnął przedstawić.
I zachęcam też Państwa do próby odpowiedzi. Teoria afektów, jak wiemy, w malarstwie barokowym od czasów renesansów jeszcze była czymś bardzo ważnym i istotnym. Więc myślę, że odpowiedź tej dziwnej mimiki powinna gdzieś znajdować się w zakresie naszych możliwości. Tutaj widzimy upadek Fetona, do którego zaraz wrócę, natomiast chciałabym w tej chwili poświęcić trochę uwagi naszemu tekstowi o świętej Cecylii. Drama i muzyka otwierały się prologiem. Czym był prolog w tego typu tekstach? To było bardzo ważne miejsce, które miało wytłumaczyć wszystkim zgromadzonym, dlaczego, w jakim celu i z jakiej okazji odbywa się to przedstawienie. Prolog przeważnie był takim elementem łączącym świat przedstawiony, czyli fikcyjne wydarzenia, ze światem, który znajdował się tu i teraz. My, zgromadzeni obecnie, właśnie spotykamy się w teatrze. Z jakiej okazji? Otóż z okazji zaślubin. Prolog, przeczytam Państwu, jak wygląda opis didaskaliów, ponieważ one są niezmiernie barwne. Po zniknięciu kurtyny teatralnej widać było scenę przedstawiającą wiejski pejzaż leśny. To jest trochę taki pejzaż, jak widzicie Państwo tutaj z tyłu. Z jednej strony Dunaj, z drugiej Wisła, wylewając wody ze swych urn, ukazywały źródła swoich rzek. Również z zachowanego tekstu wiemy, że w prologu tym występował oprócz Dunaju i Wisły i Sarmacji, czyli takiego bóstwa, które było personifikacją Rzeczpospolitej obojga narodów, był jeszcze Jowisz, Amor, Hymen oraz dwa chóry, chór bogów i chór nimf. Trudno powiedzieć, czy chór bogów był chórem męskim czy żeńskim, raczej tak, ponieważ jest to rodzaj męski, więc były to dwa chóry, żeński i męski, albo przynajmniej dwa chóry na głosy niskie i wysokie. Wisła i Dunaj reprezentowały dwie rzeki, które łączyły się właśnie w sytuacji zamążpójścia. Wisła była odpowiednikiem Polski, Rzeczpospolitej obojga narodów, a Dunaj przedstawiał Austrię i w zasadzie można powiedzieć całe wielkie imperium. Rzeki te między sobą rozmawiały, opowiadając, chwaląc się nawzajem, to znaczy Wisła wychwalała Austrię, a Dunaj elegancko wychwalał Polskę. To taka kurtuazyjna gra się między nimi toczyła. I żeby może przybliżyć Państwu trochę, jaki to był sposób retoryki, jak była prowadzona opowieść, ponieważ obie rzeki odwołują się właśnie do chwili zaślubin. Jest to dialog, który ma wprowadzić stopniowo ze sfery niewiary, która odbywa się tu i teraz, widzów, stopniowo wprowadzić ich w mitologiczne nastawienie, a później wręcz religijne uniesienie, bo święta Cecylia przecież dla wierzących zgromadzonych tutaj na sali, którzy byli przeważnie katolikami, ale też byli przecież z różnych innych wyznań obecni goście na zaślubinach, byli ludźmi, którzy w historię świętej mogli ze szczerym sercem uwierzyć. Natomiast na chwilę obecną jesteśmy jeszcze w świecie mitologicznym. I Dunaj prawi tak. Usłyszysz, czego pragniesz. Płonęła cała od wojny ma piękna, szczęsna austriacka ziemia, a jeśli nie całkiem zdobyta, wszak cała wojskami okryta. A pychy pełen zwycięzca, któremu w zbrojności i gniewie nie brakło nic z pamiętnego zapału, godziny każdej, bardziej okrutnej srogi, jedynie do berła swego, berła niegodnego, żądał dołączyć owo mego Augusta szczęsnego i łask pełnego. Tutaj nagle pojawia się nastrój bitewny. Okazuje się, że bitwy są głównym tematem rozmowy rzek. Trochę kurtuazji, trochę opowieści o pięknie i wspaniałych przymiotach młodych małżonków, ale bardzo dużo o polityce. Wisła po opowieści Dunaju, która trwa bardzo długo, zaczyna opowiadać znowu o czynach i o dokonaniach Władysława. Cudowności usłyszysz nigdy niesłyszane, o których w wiekach przyszłych nastanie pamięć wieczna, póki świata trwanie. Jakie to siły, a jakie wołga w sobie gromadzi i dumna tana i dźwina szeroka, Dniepr wyniosły i spieniona oka, Moskal się zbroi i siły do sił zbiera. Z Oceanu Batawskiego i z szwedzkiego brzegu, z Sekwany, Renu, Tagu i z Tamizy, a na koniec i z Królestwa Styksu.
Z lete cieni pełnej bladego kocytu, wezwawszy pomocę z Hadesu, przybywa pyszny i śmiały, władztwo mego króla turbować. Także zaślubiny zaczynają się od opowieści o wojnie i szykują nas do opowieści o wojnie. W zasadzie w moim odczuciu cała historia, która została tutaj przedstawiona, ja tak ją interpretuję, jest jednym wielkim zagrzewaniem zgromadzonej szlachty polskiej do dzielnego przeciwstawiania się zbrojnym najeźdźcom. Wydaje się, że poganie, o których będzie dalej mowa, czyli Rzymianie, dawni Rzymianie, wrogowie chrześcijaństwa w dawnych czasach, są odpowiednikami Turków, którzy jednak cały czas i coraz bardziej zagrażają Europie. Dalsza część prologu jest pełną wymiany kurtuazji między właśnie rzekami. Pojawia się Sarmacja, pojawia się chór nimf, pojawia się na koniec Amor, a także Jowisz. Prolog kończy się interwencją, wypowiedzią, błogosławieństwem Jowisza. Jowisz tak zwraca się do Sarmacji. Niechaj więc, czego pragniesz się stanie, Cecylii i Władysława złotymi więzami z zezwolenia nieba dziś wieczne związanie. Później jeszcze pojawiają się chóry, Amor, Hymen i jeszcze na koniec raz Jowisz podkreśla swoim autorytetem, swoją powagą, przyzwolenie na ten ślub. Sądzimy, że Jowisz to jest personifikacja, czy też kostium, w jaki ubrano z szacunkiem cesarza, który przecież właśnie dał zgodę, by księżniczka, arcyksiężniczka z rodu Habsburgów została małżonką polskiego króla i królową Polski. Także w ten elegancki i piękny sposób zgromadzeni wiedzą, dlaczego przyszli, ale raz jeszcze słyszą o tym, jakie uroczystości zostają uczczone tym przedstawieniem i dowiadują się również, że Jowisz, czyli cesarz, zgodził się na to za mąż pójście i jemu pobłogosławił. Akt pierwszy odbywa się w scenerii rzymskiej. Dowiadujemy się w tym akcie z zawiązującego się węzła tragicznego, bo przecież wzorcem do drama in musica był teatr antyczny. Będziemy jeszcze o tym mówić trochę dalej. Rozpoczyna się idylą. Walerian szczęśliwie zakochany w Cecylii, jak sądzi, ponieważ ma być ona jego małżonką. Święty Walerian, tak jak mówiliśmy, jest postacią dynamiczną, ulega przemianie. Na początku jest Rzymianinem, oddanym swojej religii, przekonanym również narzeczonym, że Cecylia zostanie jego małżonką i namiętną kochanką jako małżonka w znaczeniu łączności również fizycznej. Te jego nadzieje się nie spełnią, ale okaże się w trakcie rozwoju akcji, że Cecylia nie tylko go przekona do tego, żeby zmienił wiarę, czyli nawrócił się na chrześcijaństwo, ale też przekona go do białego małżeństwa, w którym Walerian będzie się wydawał bardzo szczęśliwy. I to jest niezmiernie ciekawa historia, ponieważ wydaje się, że mimo tego, że dedykowana jest przez tytułową bohaterkę cała historia świętej Cecylii, to jednak głównym bohaterem, najciekawszym i takim, który przeżywa rozterki, wahania drobne, ale jednak widać to, co dzieje się z nim na scenie, to jest właśnie Walerian, czyli można powiedzieć alter ego Władysława. Myślę, że miał on duży wpływ na pisanie tej sztuki i kto wie, czy fakt, że Cecylia nie była tak urodziwa jak kobiety, które mogły spodobać się Władysławowi w trakcie jego wcześniejszego życia, będzie jego żoną, nie wzmagały tej goryczy, którą jednak w jakiś sposób możemy dostrzec w tych wersach, w których Walerian na początku pełen zapału młodzieńczego i namiętności spodziewa się szczęścia w Alkowie. Wiemy, że Władysław był dość chłodnym mężem, doczekała się para trójki dzieci, niemniej król
płakał po śmierci Cecylii. Niemniej no, kroniki dworskie zanotowały wiele, prawda, takich przeciwnych temu szczęśliwemu pożyciu wydarzeń. Także można też mniemać, że tutaj Władysław sam godził się ze swoim losem małżonka, który no, w alkowie szczęścia nie zazna, ale godzi się na wszystko dla dobra ogólnego. Walerian rozprawia ze swoimi sługami w pierwszym akcie. Walerian udaje się oglądać świętą Cecylię, która ma się rano obudzić, ukazać swoje piękne oblicze, otwierając okno. Potem odbywa się właśnie rozmowa, z której dowiadujemy się między Woliniuszem i Felicjanem, dwoma sługami, no, że niestety Cecylia jest chrześcijanką, o czym jeszcze nie wie Walerian. Sama o tym mu powie w odpowiednim momencie. Także pierwszy akt jest w zasadzie takim aktem wprowadzającym nas do dramatu, przedstawiającym nam postaci. Również w pierwszym akcie pojawiają się Rzymianie, ci źli, którzy zaczynają grozić chrześcijanom. To znaczy Almachiusz i Geminian. Almachiusz zarządza, a Geminian jest jego takim bliskim sługą, doradcą, można powiedzieć sekretarzem królewskim. I postanawiają oni jednak, no właśnie, dać upust swojej złości i powstrzymać, jak nazywają, sektę chrześcijan i po prostu zgubić ich, czyli skazać ich na śmierć. Także w pierwszym akcie poznajemy całą strukturę historii. Widzowie wiedzą oczywiście, że Cecylia została męczennicą, wiedzą, że Walerian również został męczennikiem, także nie jest to niespodzianka dla widzów, co wydarzy się w tym dramacie. Natomiast jest dla nich niespodzianką, w jaki sposób zostanie to pokazane, jak będą wyglądały sceny i przede wszystkim jaka będzie muzyka. Dla nas nadal jest niespodzianką, jaka była muzyka, ponieważ muzyka do tej opery zaginęła. Także cały czas liczymy, wszyscy badacze szukają, jeżdżą po różnych archiwach i mają nadzieję, że coś jednak zostanie odkryte. Natomiast zostały nam didaskalia, dzięki którym na przykład dowiadujemy się, jak ukazała się święta Cecylia w otoczeniu swoich służek widzom na scenie warszawskiej. Tutaj odmieniła się scena przedstawiającą położone na stronie, czyli z boku, pokoje świętej Cecylii, uformowane na kształt niszy starożytnej i bogatej budowli, zdobionej stiukami i złotem. Widać było świętą pośrodku chóru jej towarzyszek, zasiadającą przed organami, czyli odwołanie do tej właśnie ikonosfery, tej powszechnej wyobraźni publiczności, że święta Cecylia zasiada właśnie przy organach, grającą, a takoż śpiewającą jak dalej. Cecylia śpiewa hymn, była to z pewnością aria. Cecylia, sądzimy, że śpiewała sopranem. I po tej arii dołączają się do niej, która bardzo długo trwała, więc być może była połączona, z pewnością była połączona z recytatywem. Włącza się chór, który opowiada razem z nią historię jej właśnie głębokiej wiary. Zaraz po tym jest kontrast, wspomniana już scena między Almachiuszem a Geminianem. Natomiast budowa Dramma in Musica przewidywała istnienie intermediów. Czym były intermedia? Intermedia, dzisiaj wydaje nam się to trudne, ponieważ nie jesteśmy zupełnie przyzwyczajeni do przerywania nici wątku dramatycznego. Intermedia były to takie wstawki, które opowiadały o zupełnie czymś innym, były krótkimi, jak gdyby aktówkami odgrywającymi się wewnątrz głównego dramatu. Czyli myślę, że powinniśmy bardzo cenić sobie umiejętność skupienia i uwagi, jaką reprezentowała publiczność w dawnych wiekach, ponieważ wydaje się, że nie sprawiało im żadnej trudności przeskakiwanie między jedną rzeczywistością a drugą. W związku z tym intermedia mogły opowiadać zupełnie inną historię. Sądzi się, badacze teatru uważają, że być może intermedia, o których wiemy, były stosowane również w starożytności, miały być takimi przerywnikami rozluźniającymi napięcie emocjonalne. Współczuto widzom, którzy wierzyli, że to, co dzieje się na scenie, dzieje się w tym momencie, tu i teraz i przeżywali to naprawdę, dążąc do tego katarzis, o którym nie do końca wiemy wiele, ale próbujemy sobie je jakoś wyobrazić, czyli jak rodzaj przeżycia, oczyszczenia, w każdym razie głębokiej
głębokiej, psychologicznej przemiany, która przynajmniej przez chwilę w duchowy sposób powinna oczyścić człowieka. Intermedia, które wybierano do tych oper, z pewnością nie były przypadkowe. Trudno sądzić, że król razem z librecistą mówili: podoba mi się Feton, podoba mi się Wenera, podoba mi się Jazon, to może akurat o nich powiedzmy. Myślę, że było to bardzo przemyślane i było to też zrozumiałe dla widzów oraz czytelników libret. Dlaczego i z jakiego powodu o tych właśnie wątkach mitologicznych, bo właśnie wątki mitologiczne były tematami tych intermediów, przede wszystkim w wypadku właśnie dramatu Świętej Cecylii, ale i innych oper z tego samego okresu. Zamiennie stosuję słowo opera i dramma i muzyka, ponieważ my myślimy dzisiaj o tym teatrze jednak jako o teatrze operowym, a dramma i muzyka jest to termin taki poprawny, ale bardziej, powiedzmy, muzykologiczny, techniczny. Jakież jest pierwsze intermedium? Otóż pierwsze intermedium opowiada o historii upadku Fetona, czyli syna Boga Słońce, który pojawia się przed swoim ojcem i mu mówi: tato, strasznie mnie obrazili, powiedzieli, że ja nie jestem twoim prawym synem ani dziedzicem, zrób coś, bardzo cię proszę, bo zdzierżyć tego nie mogę. Słońce mówi: synku kochany, zrobię wszystko, o co mnie poprosisz, przysięgam ci to, i tu niestety przysięga na Hades, czyli już nie będzie mógł cofnąć tej przysięgi. O co tylko poprosisz, ja ci to dam. Na co syn mówi: o, bardzo się cieszę, tato, w takim razie wszyscy będą wiedzieli, że jestem twoim dzieckiem, wszyscy nie będą mieli wątpliwości, że jestem z prawego łoża, jeśli tylko pozwolisz mi poprowadzić twoje rumaki po niebie i wnieść słońce, wnieść dzień na niebo. No niestety to jest bardzo zły pomysł, taka prośba. Jest to przykład właśnie nieroztropności syna względem rodziców. W moim odczuciu przeciwieństwem właśnie są roztropni małżonkowie, czyli Władysław i Cecylia, którzy dla dobra swoich ojczyzn zawierają właśnie to małżeństwo, chciał, nie chciał. Roztropnie postępują, nie proszą o rzeczy, których dostać by nie mogli. I no niestety prośba, którą spełnić musi ojciec Słońce, okazuje się fatalna. Wiemy, że Feton nie potrafił poprowadzić tych koni. Wiemy, że w złym miejscu prowadził Słońce, że raz zagroził bogom gorącością, raz spalił ziemię i w końcu Jowisz strzelił piorunem, żeby skończyć, zrobić porządek z tą nieszczęsną sytuacją. No i niestety martwy Feton spadł, zabił się i potem był lament i opłakiwanie ze strony jego sióstr, ze strony jego matki. No i z pewnością również król Słońce był bardzo nieszczęśliwy. Tutaj jest dobre to miejsce, żeby Państwu wskazać umiejętność literacką, talent literacki Pucitellego, który w moim mniemaniu w tym miejscu przekazał. Lament Słońca, który odbywa się jeszcze przed upadkiem. Próbuje on przekonać król Słońce, Apollo, różnie nazywany, tutaj też jest to wyjaśnione w tekstach poświęconych temu tekstowi, dlaczego i z jakich powodów tutaj imię się miesza. W tekście włoskim występuje Apollo, myśmy w trakcie tłumaczenia jednak przyjęli Słońce, bo w didaskaliach jest to stosowane zamiennie. Chciałabym dla ucha przeczytać Państwu fragment w języku włoskim. W momencie, w którym właśnie Słońce dowiaduje się o tym, że niestety syn jego zginie za chwilę i próbuje jeszcze w ostatniej chwili go od tego odwieść. Ach, o cóż prosiłeś, synu? Cóżem przyobiecał? O czym prawiłem? Czegoś zapragnął i któż cię ostrzeże? O zgubę niosąca prośbo, o prośby złowróżbne, o bezlitosny losie twardy i okrutny. Ty prosisz się śmierci, a ja nie odmawiam i na swoją mękę też i śmierć twą przymawiam. W języku włoskim brzmiało to tak. Ai che chiedesti, o figlio, ai che promisi, che dissi io
che bramasti e che ti annisi. O richiesta dannosa, o infausto priego, o destino crudele, acerbo e duro, tu dir morir richiedi, io non lo niego, e per mio male anche tua morte giuro. Ja myślę, że to się musiało bardzo publiczności podobać, bo to są naprawdę piękne wersy, przejmujące, które pokazują ból ojca nad nieuchronnością śmierci jego ukochanego dziecka. Dalej jeszcze próbuje Apollo, słońce, przemawiać do rozsądku młodzieńca. Nie udaje mu się to. Przemawianie do rozsądku odbywać się będzie również w innej scenie, w scenie, której święta Cecylia nie daje się przekonać Almachiuszowi, by odeszła od religii, która jest w jej odczuciu prawdziwą i jedyną drogą do Boga. Więc mamy tutaj kontrast, który z pewnością był specjalnie umieszczony w tym całym trudnej strukturze wydarzeniu scenicznym. Pokazane są złe dzieci, które w niemądry sposób czegoś proszą i są nakłaniane w mądrym kierunku, ale odmawiają. I pokazana jest też młodziutka Cecylia, która chce czegoś mądrego, a starsi mężczyźni rządzący nie potrafią tego zrozumieć, chociaż młodzi Rzymianie, czyli Walerian i jego brat, przekonali się do tego. Akt drugi znowu zmienia nam całą wyobraźnię sceniczną. Znowu wracamy do Rzymu. Wcześniejsze didaskalia opowiadają o wspaniałych wyobrażeniach. Też odsyłam Państwa już do druku tekstu. W drugim akcie cóż się odbywa? W drugim akcie są wszystkie szczęsne wydarzenia. Następuje ślub świętej Cecylii i Waleriana, ich porozumienie, chrzest przede wszystkim Waleriana, który odbywa się w grotach, w jakichś takich tajemniczych miejscach. Myślę, że to też było okazją do pokazania bardzo ciekawych sposobów obrazowania scenicznego. Walerian kilkukrotnie potwierdza credo swojej wiary. Tutaj myślę, że jest też miejsce, żeby wspomnieć o napięciach, jakie były między chrześcijanami wyznania katolickiego a protestanckiego. Patrzyłam na te libretto również pod tym kątem. Byłam bardzo ciekawa, czy tego typu napięcia znalazły w nim swoje odbicie i z przyjemnością stwierdziłam, że prawie zupełnie nie. Wydaje się, że ten tekst całkowicie jest ponad podziałami, jakie panowały w świecie chrześcijańskim, dlatego że bardzo łatwo było Pucitellemu tutaj pójść w stronę kontrreformacji i wytknąć błędy takiej czy innej odmiany herezji, natomiast w zasadzie prawie tego nie zrobił. Bardzo minimalny sposób tylko została zaznaczona wiara w Trójcę Świętą w sposób taki jednoznaczny, kiedy Walerian w trakcie chrztu wyznaje credo, jest pytany, czy wierzysz w to i w to, ale nie zostało to przekroczone, nie zostało to dociśnięte. Ja myślę, że był to wielki takt i szacunek do zgromadzonych na sali również przecież obecnych tak zwanych innowierców, czyli protestantów różnego rodzaju. I myślę, że był to też dowód na mądre myślenie o państwie. Myślenie w taki sposób, który pokazywał zewnętrznych wrogów, czyli pogańskich Turków jako jednoznaczne zagrożenie, a nie wykorzystywał tej sytuacji, w której mówimy o nawróceniu się i chrzcie Waleriana, gdzie naprawdę można było docisnąć to i poprowadzić dużo głębiej. To oczywiście wymaga jeszcze pewnej analizy, może od strony teologicznej, ale oprócz tego jednego miejsca w tym tekście tylko chrzest Waleriana jest jedynym miejscem, które w jakikolwiek sposób dookreśla wyznanie Waleriana jako katolickie, ale nigdzie nie jest to naprawdę podkreślone i w żadnym miejscu nie zostało to wykorzystane przez jakieś kontrreformacyjne
poglądy, prądy, no, które przecież no, jednak krążyły, prawda, wśród dworu wazowskiego, bo wiemy w sposób jednoznaczny, że byli oni dużo bardziej niechętni protestantom. W oczywisty sposób jest to wręcz uważane za błąd naszej polityki polskiej. Niemniej w tym tekście tego nie ma i mnie bardzo to ucieszyło. Pokazywało to, że również te kwestie zawsze warto jest zweryfikować, bo wydaje się, że przy okazji zaślubin z arcyksiężniczką austriacką naprawdę była okazja, żeby kontrreformacyjnie no po prostu zaszaleć. Ten akt również pokazuje zapowiedź śmierci Waleriana i świętej Cecylii, no i wszystkich chrześcijan, ponieważ w tym właśnie akcie już tutaj Rzymianie podejmują decyzje bardzo poważne. Pojawia się kolejne intermedium, intermedium drugie. Intermedium drugie w sposób oczywisty nawiązuje do zaślubin. Jest to smutna historia, ja nazywam to infernalnym intermedium. Są dwa piekielne, infernalne intermedia, również ostatnie, o którym jeszcze powiemy. Didaskalia są takie. Tu scena odmieniła się, ukazując miejsce przerażające, otoczone przez spadziste zbocza górskie i skały. Ostatnia scena przedstawiała górę Mongibello, wypluwającą ognie i dymy, czyli wulkan. Niedaleko od wulkanu, na wozie piekielnym, ciągnionym przez dwa smoki, ukazał się Pluton, trzymający siłą Prozerpinę uprowadzoną ze zbocza tej góry. Tutaj mamy takiego potwora, hydrę piekielnego, którego przygotowali twórcy scenografii. Specjalnie zostawiliśmy go właśnie w kadrze, żebyście Państwo mogli się mu przyjrzeć. Myślę, że pojawianie się takich piekielnych potworów, miejsc musiało się bardzo publiczności podobać. W Świętym Aleksym, innej operze z epoki, gdzie również pojawiają się postaci piekielne, tak wynika z muzyki. Możemy dzięki temu to w ten sposób zinterpretować, której tu właśnie nie mamy. Te pojawianie się piekielnych scen miało również pewne elementy ludyczne. Było straszne, ale było też żywiołowe. Jak wyglądała ta scena, nie do końca wiemy. No, tutaj Prozerpina lamentuje, została porwana od matki, tak jak Cecylia, Renata, jest porwana ze swojego domu i wywieziona, prawda, do obcej krainy, w której owszem, będzie królową, ale jakże daleko od kochającej ją rodziny. Więc w moim odczuciu ten lament właśnie matki Cerery nad straconą i porwaną przez małżonka córką, przyszłego małżonka córką, mimo tego, że do królestwa, jest ukłonem szacunku wobec rodziców, a przede wszystkim matki, no, która co prawda już nie żyła, no ale była macocha pełniąca obowiązki matki z czułością, jak słyszeliśmy z pewnych źródeł historycznych. To właśnie ten temat intermedium wydaje się łatwy do zinterpretowania. Następny trzeci akt, który jest już tutaj takim aktem bardzo pięknym i przynoszącym z kolei możliwość interwencji nadprzyrodzonej w świecie chrześcijańskim, jest to akt, który przedstawia, tutaj jeszcze właśnie są takie prospekty teatralne, prawda, które możemy sobie wyobrazić. Natomiast chciałam Państwu opowiedzieć, to jest Guido Reni, fragment tylko wycięty, żeby przybliżyć Państwu po prostu ten ikonograficzny element. W tym akcie dzięki wspólnej modlitwie małżonków pojawia się między nimi anioł, który przynosi im z raju wieńce różane. I te wieńce różane w środku zimy stają się potem dla oglądających ich widzów symbolem boskości, boskiej obecności. Jest to cud, że kwiaty takie świeże nagle znalazły się w domu rzymskim w czasie, kiedy nic przecież nie kwitnie. W Rzymie zawsze coś praktycznie kwitnie, więc jest to rzeczywiście bardzo głęboka symbolika, która ja myślę, że ma konotacje jednak raczej północnoeuropejskie niż południowo, bo co prawda faktycznie zimą róże raczej we Włoszech nie kwitną,
ale kwiaty same w sobie nie są takim wielkim cudem i zadziwieniem. Natomiast rzeczywiście tutaj znowu do ikonosfery chciałam się odwołać. Myślę, że Państwo też kojarzycie wiele innych przedstawień, w których właśnie pojawia się anioł obdarowujący koronami, jak to po włosku się mówi, corona di fiori, czyli wieńcami różanymi małżonków. Natomiast korona właśnie pochodzi od słowa wieniec w języku włoskim, więc jest tutaj, oni zostają ukoronowani tymi wieńcami. Ich świętość jest w jakiś sposób już dostrzeżona za ich życia i potem jak pojawiają się w tych wieńcach pośród swoich towarzyszy, jest to dla wszystkich cudownym znakiem boskości. Akt ten kończy scena 6 i chciałam Państwu tutaj również pokazać fragment kolejnego intermedium, czyli intermedium trzeciego, intermedium morskiego. Intermedium morskie też tutaj na scenie widzimy tam w dali fale, które trochę mogły symbolizować na początku naszej opowieści Wisłę, teraz mają symbolizować morze. Oczywiście odsunięto by, przekręcono na inną stronę tę część dekoracji, która tutaj w naszej scenie przedstawia las, o którym mówiliśmy na samym początku. Byłoby to przedstawienie sceny morskiej. Jest to scena, która również moim zdaniem jest bardzo ważna. Tu troszeczkę tak dla przypomnienia, jak wygląda prospekt teatralny barokowy. Wrócę jeszcze do tego slajdu. Scena morska jest w zasadzie jedynym tym intermedium, które jest łagodne, wesołe i można powiedzieć ma sielankowy charakter. Jest to opowieść o Jazonie, który pokonuje Neptuna i ośmiela się wpłynąć morzem na niezbadane dotąd i niezmierzone obszary oceanów. No, tym śmiałym Jazonem myślimy, że jest Władysław, który pragnie rozbudować flotę, który chciałby jednak polską obecność na morzach w jakiś sposób zaznaczyć. Przypomnijmy sobie, jesteśmy w pierwszej połowie XVII wieku, kiedy już powstają wielkie kompanie handlowe, jak na przykład holenderska. Portugalczycy już od wielu lat sprowadzają dobra z Chin, z Japonii. Holendrzy stopniowo zaczynają ten handel przejmować i za chwilę już pełną kontrolę nad nim będą mieli. Europejczycy zaczynają zdobywać nowe lądy, rozprzestrzeniają się na wszystkie kontynenty. Z pewnością Władysław chciałby również mieć w tym jakiś swój udział, o czym wiemy oczywiście z badań historycznych. W moim odczuciu to właśnie intermedium, które ja nazywam morskie, w którym pojawia się Jazon, Neptun, chór trytonów i chór żeglarzy, jest właśnie takim odwołaniem. I jeszcze raz podkreślę, jest to jedyne sielankowe intermedium, jedyny fragment sielankowy całego tego dramatu, w którym nie ma żadnego napięcia, nieszczęścia ani lamentu. Akt 4 ukazuje już Cecylię uwięzioną. Natomiast jeśli uda mi się w sposób łatwy znaleźć, chciałabym Państwu jeszcze pokazać chór, który nakazywał uwięzienie Cecylii i jej małżonka, ponieważ Cecylia staje się nagle wrogiem publicznym. W jakiś sposób właśnie jej działanie, jej sprzeciw wobec religii przodków jest rzeczą, która zaczyna jak najbardziej irytować właśnie władców i zarządców. Jest to dla mnie z kolei taki trochę feministyczny wątek. Tutaj zostaje Cecylia wyniesiona i porównana w jakiś sposób z postacią Antygony. Bardzo mnie też to uderzyło podczas prac nad przykładem tego tekstu, że Cecylia staje się taką młodą, gniewną, która co prawda mówi cały czas o oddaniu, pokorze i o tym, że jest skłonna poświęcić swoje życie dla Boga, niemniej jest bardzo harda w tych swoich wypowiedziach. I rzeczywiście dla przykładu w akcie 3, w scenie 5, mamy taki dla mnie w zasadzie kluczowy dialog między Almachiuszem a świętą Cecylią, który
po pierwsze stawia Cecylię na równi z grecką heroiną, czyli z Antygoną. Po drugie, Almachiusza, przeciwników religii chrześcijańskiej, Rzymian, stawia na równi z Kreonem, który z jednej strony chciał trochę porządek zachować, a z drugiej przecież popełnił straszną rzecz, bo zabił narzeczoną swojego syna, potem jego własna żona popełniła samobójstwo. No, było się masa nieszczęść. To, co uczynił, czuć też w jego wypowiedziach, jak się czyta tekst Sofoklesa, że on nie do końca tego chce, że on cały czas chce powiedzieć: Antygono, weź się opanuj, spróbuj się nawrócić, zrozum, że zrobiłaś źle, przeproś nas i jakoś tam będzie dobrze. Rzeczywiście Almachiusz cały czas proponuje Cecylii, żeby zmieniła zdanie. Przemawia do jej urody, młodości, braku doświadczenia i proponuje jej właśnie, żeby zmądrzała. Jest to, w tej scenie 5 jest bardzo ciekawa opozycja. Ja wynotowałam nawet terminy, których Almachiusz używa, określenia, jakimi zwraca się do świętej Cecylii. Przeczytam tylko Państwu didaskalia, żebyśmy wiedzieli, gdzie się znajdujemy. Tu, gdy otworzyła się scena, czyli prawdopodobnie jakaś przesłona, widać było świątynię Jowisza, pobudowaną w porządku korynckim, czyli dowiadujemy się, że również zainteresowania architektoniczne, prawda, były w sposób wyraźny i profesjonalny, tutaj dawały się odczuć. Nie była to przypadkowa jakaś budowla, tylko prawidłowy porządek architektoniczny został wskazany. A w środku jednej niszy bałwana owego Jowisza w pełnej postaci, czyli bałwana, czyli posąg, który był uwielbiany, który był obdarzany kultem. W scenie tej, również jak wynika z treści druku, dowiadujemy się, że brał udział Almachiusz, chór kapłanów Jowisza, chór sług świątynnych oraz święta Cecylia. Czyli jedna święta Cecylia, młodziutka dziewczyna, zostaje postawiona na wprost całego tłumu mężczyzn, którzy chcą ją na początku pouczyć, a potem zabić. Cóż mówi Almachiusz? W momencie, w którym chce ją przekonać do tego, żeby postąpiła tak, jak on sobie tego życzy, nazywa ją rozważną i mądrą. Taka ma być, żeby spełniła jego życzenia. Natomiast kiedy nie chce tego zrobić, jest nieroztropna, wręcz nikczemna, niemądruchna, wyniośluchna, uparta i szalona. Jakiż to typowy sposób obrazowania. Bardzo bliski częstym i analogicznym sytuacjom z życia społecznego, znanym nam, prawda, po dziś dzień. Almachiusz mówi do niej tak. Tak więc nie wystarczy i śmierci samej, by śmiała się przelęknąć jej obliczem strasznym, śmierci, której to zjawienie pozbawia i obdziera ze śmiałości samo ośmielenie, a ciebie jednej smętnym przerażeniem ni bólem nie napełni, ani przelęknieniem? Patrz, dziewico piękna, jakież, o nieroztropna, spotkasz niebezpieczeństwo. Odmień, jeśliś rozważna. Odmień swe szaleństwo. Na to odpowiada Cecylia. Niech śmierci się lęka, kto umierając kona. Życie wieczne ma ten, kto ma życie w niebie. Ja, której śmierć niesie wieczne zaszczyty, jedynie na śmierci skarżę się spóźnienie. Gardzi dusza silna z niezwyciężonym sercem, śmiertelnym ciele i bólem i śmiercią. Almachiusz reaguje na to tak. Nazbyt jest innym, o niemądruchna. Od słuchania żywe czucie cierpienia i męki. Jeśli jednak odważna niczym się nie strachasz, nazbyt żeś uparta, nazbyt wyniośluchna, nie dziwi to, lecz kiedy już raz dotrzesz do ran posmakowania, bólem przeszywania, chwili tej poczujesz, jakiej jest on mocy. Jak jest bolesny i twardy, a może w to mgnienie, gdy móc nie będziesz mogła, zmienić zechcesz myślenie. Umykaj wszak śmiertelnej grozy i teraz, gdy możesz, mądra, zmień postanowienie. Cecylia retorycznie odpowiada tak. Pierwej, niźli odmienię swą chęć lub myślenie, odmieni się fala i ogień. Gwiazdoskłon, przyroda, odmienią się ptaszęta w ryby, łąki w źródła, w góry wysokie woda. I pierwej będzie zmienionym, pierwej niż ja się odmienię, w przeciwieństwo swoje wszelakie istnienie. Czyli
nie ma po prostu już możliwości, musi nastąpić dramatyczny finał. Rzeczywiście Cecylia zostaje skazana na śmierć, Walerian, jej małżonek, jego brat, jak i wszyscy inni chrześcijanie również. W kolejnych częściach dowiadujemy się o przebiegu męczeństwa. To była najtrudniejsza i najbardziej dla mnie rzeczywiście mozolna część opowieści w pracy tłumacza, bo rzeczywiście opis tych męk, kaźni, podgrzewania wrzątkiem, przecinania mieczem i tej stałości, która towarzyszy tym udrękom, w dzisiejszym naszym współczesnym odczuwaniu jest bardzo trudna w odbiorze. Natomiast była częścią istotną tamtej epoki, była częścią istotną dramatu. Co jest ciekawe, te sceny nie były oczywiście przedstawiane na scenie, trudno byłoby je pokazać, no bo jakże kroić ludzi żywcem, nie jesteśmy w starożytnym Rzymie. O tych wydarzeniach opowiadali właśnie posłannicy, tutaj jest posłanniczka, i opowiadał chór, tak jak to w dramacie antycznym się odbywało. Co ciekawe, z tekstu, tak jeszcze na zakończenie Państwu opowiem, z tekstu, z analizy libretta wynika, że Pucitelli zmienił zdanie w ostatniej chwili. Na początku w spisie postaci pojawia się posłaniec, mężczyzna, który, jak sądzimy, miałby opowiedzieć o męczeństwie świętej Cecylii, natomiast potem zamieniono go na postać żeńską. Męczeństwo odbywało się we własnej łazience. Cecylia została, najpierw próbowano ją zabić przez wrzątek, ugotować ją w zasadzie w jej własnej łaźni, a potem została ścięta. W związku z tym wydaje się, tak ja przynajmniej sądzę, być może pochopnie, że zdecydowano, że jednak o tym, co działo się w intymności łazienki młodej dziewczyny, powinna opowiadać raczej kobieta niż mężczyzna. Być może została to zmiana wprowadzona, zasugerowana przez kogoś z dworu właśnie austriackiego, może właśnie przez samą Klaudię de Medici. Jest oczywiście jeszcze miejsce na intermedium. Intermedium czwarte ukazuje męki Tantala i Tytiosa, czyli tych potępionych, tych, którzy nie umieli zrozumieć, jak należy postępować, zgrzeszyli, więc trafili do piekła. W akcie 5 następuje rozwiązanie jak gdyby już całej historii, a w intermedium 5, które znowu przywraca nas do opowieści tu i teraz, pojawiają się Apollo i Muzy i znów raz jeszcze wracają do treści głównej, a w zasadzie do tematu, do powodu, dla którego wszyscy spotkaliśmy się na scenie i widowni Teatru Władysławskiego w Warszawie, po to, żeby przeżyć dramat o świętej Cecylii, po to, żeby uczcić zaślubiny, po to, żeby z historii mitologicznych, które zostały wplecione do tej opowieści, poznać pewne plany, ambicje, również reweransy, jak na przykład zrozumienie wobec królewskiej, cesarskiej rodziny w Wiedniu, która właśnie oddaje swoją córkę do Warszawy, prawda? To przecież Warszawa była bardzo daleko w wyobraźni i faktycznie bardzo trudno było podróżować. Nie było wiele okazji w dalszym życiu młodej Cecylii Renaty, żeby spotkać się z rodzicami, ani żeby wrócić do ojczyzny. I jeszcze tak zupełnie na zakończenie, jak myślimy o muzyce, próbujemy sobie wyobrazić, jak mogło brzmieć to, co ja Państwu tylko mogłam przeczytać. Znalazłam właśnie taki fragment tego chóru, o którym wcześniej mówiłam, mam go wypisany na kartce. Chciałam, żebyście Państwo usłyszeli, jak brzmiał w języku włoskim oryginał, z pewnością śpiewany. Myślę z wielką energią, z wielką emfazą, ponieważ to są ci złoczyńcy. Chóry złoczyńców w ogóle są bardzo ładne i ciekawe. Przyjemnie się chórów złoczyńców słucha. Są one niezmiernie energetyczne w barokowej muzyce. Po polsku, w momencie, w którym właśnie opowiadają o męce, która zresztą kończy się lieto fine. Lieto fine na czym polega? Na tym, że stępują z góry aniołowie,
pojawia się Walerian i święta Cecylia w apoteozie, czyli dowiadujemy się, że zostali wzniesieni do nieba i dowiadujemy się, że trudno nazwać to zmartwychwstaniem, żeby być precyzyjnym i zgodnym z teologią katolicką. Niemniej ich dusze wieczne nie umarły. Także widzowie mogli się ucieszyć ich sukcesem duchowym, czyli klęską złoczyńców. I ostatni chór, który chciałam Państwu na zakończenie przeczytać w języku polskim, brzmi tak. Niech sznury się skręcą, niech łańcuchy dźwięczą, niegodziwców niech owiną, a dziś niech zostaną straceni i zgaszeni w straszliwej kaźni. Po włosku niech to wybrzmi w taki sposób. Lacci saprestino, catene sodino, che gli empi annodino, ed oggi restino, laceri espenti tra rei tormenti. Dziękuję.